Nightcall wzbudziło moje zainteresowanie oprawą wizualną, ale że nie powinno się oceniać gry po samej okładce, postanowiłem przekonać się, co oferuje ten tytuł. Dotychczas nie wyobrażałem sobie połączenia taksówkarza z detektywem, tym bardziej świadczenie usług chociażby psychologicznych, ale może zacznijmy od początku. Zanim jednak rozpocznę, chcę pozdrowić Faranteza, osobę, od której otrzymałem tę grę. Dziękuję Ci bardzo, bo tylko tak potrafię Ci się odwdzięczyć. Dodam tylko, że do gry ostatnio doszły pewne nowości, lecz niewiele wnoszące do rozgrywki, jednak wolałem je tutaj uwzględnić. Przejdźmy do recenzji. Nightcall zostało stworzone przez Monkey Moon i Black Muffin, a wydane dzięki Raw Fury w lipcu 2019 roku. Wcielamy się w taksówkarza wożącego swoich pasażerów po nocnym Paryżu. Po podwiezieniu ostatniego pasażera dzieje się dziwna rzecz. Protagonista zauważa leżącą osobę i gdy tylko podchodzi sprawdzić co się stało, zostaje zaatakowany i budzi się w szpitalu. Dowiaduje się, że pasażer, którego wiózł, został zamordowany, a on sam jest jedyną ofiarą, która przeżyła. Niedługo później wita go policjantka Bassett, która informuje go, że ze względu na jego przeszłość jest głównym podejrzanym policji, zmuszając protagonistę do samodzielnego odnalezienia sprawcy, jeżeli chce oczyścić swoje imię. Ma na to 6 nocy. Tak zaczynamy naszą główną grę. Co mogę powiedzieć o historii? Jest prosta, specjalnie nie zaskakująca i ciągle powtarzalna. Więcej o protagonisty będziemy się dowiadywać podczas rozmów z pasażerami, a także udając się w pewne miejsca, o których opowiem później. Jak wspomniałem na początku, oprawa wizualna wygląda przyzwoicie. Typowe czarno-białe kolory tworzą dobrą atmosferę, a to dzięki silnikowi Unity, na którym chociażby powstały oryginalne Slendery od Bassett Productions, SP087 czy Life is Strange Before the Storm. Trochę przeciętnie jest z muzyką, ale nie które dają radę. Usłyszymy zarówno humorystyczne, tajemnicze, jak i zagrażające życiu utwory. Przejdźmy może od razu do rozgrywki. Obecnie gra nie doczekała się polonizacji. Z języków dostępnych możemy wybrać jedynie angielski, francuski i od ostatniej aktualizacji niemiecki. Za to nie oświadczymy żadnych głosów. Po prostu musimy skupić się jedynie na pojawiających się dialogach postaci oraz myślach protagonisty. Zanim rozpoczniemy właściwą grę, musimy wybrać jedną z 3 spraw. Każda dotyczy czego innego, ale w taki sam sposób się zaczyna. Potem wybieramy sobie poziom trudności w łatwy, normalny albo trudny. Osobiście przeszedłem wszystkie sprawy na poziomie normalnym i nawet przechodząc jedną sprawę na trudnym nie zauważyłem znaczącej różnicy. Po prostu im wyższy poziom trudności, tym szybciej kończy nam się paliwo, mamy mniej czasu na zbadanie niektórych poszlak czy dowodów, mniej zarabiamy i tak dalej. Zacznijmy od tego, że o ile gra przypomina typowy symulator taksówkarza, o tyle nie możemy jeździć gdzie chcemy. Jesteśmy ograniczeni do mapy Paryża, na której znajdujemy się my, potencjalni pasażerowie, stacje benzynowe, nasz dom, miejsca związane ze sprawą, stan gotówki i paliwa oraz aktualna godzina. Jeżeli chcemy pojechać w dane miejsce, musimy tylko kliknąć znacznik, a nasza postać po jakimś czasie dojedzie na miejsce. W przypadku dojechania do pasażera zostaniemy poinformowani dokąd chce jechać, ile zarobimy za kurs oraz o której godzinie dotrzemy na miejsce. Szczególnie to ostatnie jest najistotniejsze, ale to wytłumaczę za chwilę. Każdy klient lub klienci czymś się wyróżniają. Pewna lesbijska pada szuka dawcy do zapłodnienia, ładna induska obawia się swojego przyszłego męża, którego wybrali jej rodzice, albo pielęgniarka zmagająca się z niepełnosprawnym synem. To tylko niektóre przykłady pasażerów, jakie napotkamy. W zależności od naszych kwestii dialogowych różnie się może potoczyć rozmowa. Pasażerowie mogą nam dać napiwek, udzielić życiowej rady, opowiedzieć o swoich problemach, a nawet pomóc w naszej sprawie. Zdarzają się skryptowane momenty, których po prostu nie unikniemy. Zauważyłem, że nie wszystkie postacie występują we wszystkich sprawach. Jedne znikają na całą sprawę, drugie pojawiają się sporadycznie, a jeszcze inne pokażą się w zależności od wcześniej przeprowadzenia do rozmowy. Minusem jest to, że niezależnie od sprawy najczęściej mówią to samo. Co dziwne, spotkałem się z sytuacją, że od razu trafiałem na wyznaczone miejsce, otrzymałem pieniądze, a wcale nie rozmawiałem. Daje to takie dziwne poczucie. Niestety to nie jedyny błąd, z jakim przyjdzie nam się zmagać. Co do samej pracy, to warto tutaj pilnować czasu, ponieważ możemy pracować do godziny 4 nad ranem, a wtedy automatycznie trafiamy do domu. I teraz najważniejsze ogniwo tej gry, czyli prowadzenie śledztwa. W każdej sprawie mamy 5 podejrzanych, każdy z nich zawiera jakiś opis, w tym małe detale, m.in. wzrost czy wiek. Wraz z odkrywaniem i badaniem poszlak i dowodów odblokowują się wskazówki, które możemy powiązać ze sprawą. I tu jest mój największy zawód, ponieważ gra sama prowadzi nas za rączkę. Zamiast spróbować samemu powiązać jakąś wskazówkę z podejrzanym lub podejrzanymi, gra robi to sama. Wręcz nie mamy możliwości sprawdzić, czy co powiedzieli nam informatorzy, pasażerowie i jeżeli gra uznała coś z ich wyjaśnień za ważne, to taką wskazówkę przedstawi bardzo ogólnie. Dlatego warto słuchać, co mówią nam poszczególne osoby, bowiem ich słowa mogą bardziej zaważyć na naszym wyborze niż podpowiedzi na biurku protagonisty. Właśnie w taki sposób byłem w stanie rozwiązać jedną sprawę. Po prostu najbardziej zapamiętałem jeden detal i choć podczas prowadzenia śledztwa miewałem wątpliwości, to gra wolała powiązać go z zupełnie inną osobą, której nawet nie brałem pod uwagę. Nie do końca wiem, czy to celowe działanie, niedopatrzenie twórców czy błąd gry. Ponadto będziemy mogli wozić samych podejrzanych nawet podczas prowadzenia innych spraw.
Tyle są miejscach, o których wspominałem. Są one związane z prowadzonym śledztwem. Zwykle podblokowują się po zapoznaniu z faktami na temat ofiar czy miejsca zbrodni. Tam też w zależności od naszych decyzji możemy coś uzyskać albo wyjść z niczym. Nie wiedzieć dlaczego trafiałem na dziwne błędy. Polegały one na tym, że do paru miejsc co prawda mogłem dojechać, widziałem jak nawet wyglądają na ułamek sekundy i od tak znowu sobie ujrzałem mapę, a gra uznała, że już byłem w tym miejscu. Jeszcze innym razem nie mogłem w ogóle dotrzeć do jednego miejsca, po prostu klikałem ile się dało, nawet zmieniałem kierunek podczas jechania do klienta i po prostu nie mogłem odwiedzić tego miejsca. W obu przypadkach nie pomogło sprawdzenie spójności plików. Jest to tyle kuriozalne, że możemy stracić cenne informacje podczas wtypowania mordercy. I właściwie tak wygląda cały Nightcall. Przejście 3 spraw zajęło mi 9 godzin po 3 na 1 śledztwo, co sądzę, że nie jest takim złym czasem, chociaż przyznam, że jest ich za mało. Najbardziej wydłużają właśnie rozmowy i jeszcze raz rozmowy. Nowa aktualizacja dodała 15 nowych pasażerów oraz tryb swobodnej gry. Coś podobnego do tego z Papers, Please, z tą różnicą, że nie musimy go odblokowywać wpisując kod uzyskany po przejściu gry z odpowiednim zakończeniem. Tam praktycznie oprócz podwożenia pasażerów nic nie robimy. Nie musimy nawet dbać o paliwo. I ponownie natrafiłem na błąd. Niestety, polegał on na tym, że po przyjechaniu do pasażera gra się zawieszała i nic nie mogłem zrobić na mapie. Musiałem wyjść i jeszcze raz wejść w ten tryb, żeby grać dalej. Jednak co mnie najbardziej spotkało, to jednak było o tyle kuriozalne, że musiałem to dodać, więc wybaczcie, ale muszę to powiedzieć, bo bardzo rzutuje na moją ocenę. Pamiętacie jak powiedziałem, że mamy 6 nocy na znalezienie mordercy? Musimy zdecydować, który z naszych podejrzanych jest sprawcą ostatnich mordów, a czy dobrze wybraliśmy, dopiero się dowiemy następnej nocy. I niestety twórcy znowu skopali sprawę. Zamiast dać spróbować jakoś uargumentować nasz wybór, to jedynie czytamy, że protagonista wyjaśnia swoje podejrzenia i na tym się kończy. Pomyliłeś się? Nic nie szkodzi. Ujrzysz menu główne i będziesz mógł rozpocząć od chwili podjęcia decyzji. Właśnie tak to wygląda. Fabuła niby wyjaśnia dlaczego taka i nie inaczej, ale w mojej ocenie to zwyczajne pójście na łatwiznę. Żebyś tylko dobrze wybrał, a czy znalazłeś jakiekolwiek wskazówki na podejrzanego, to już nie twoja sprawa. I tu dochodzę do niekonsekwencji jeżdżenia w miejsca zaznaczone na mapie oraz zbierania wskazówek. Po co mam je zbierać, jechać w te miejsca, dedukować, skoro i tak to nie ma żadnego znaczenia? Mogę oskarżyć jakąś ekspedientkę sklepu spożywczego, nawet dobrze zgadnąć, a nic na nią nie mieć. No błagam was, nie tak się tworzy gry detektywistyczne. Ta gra właśnie miała duży potencjał, bo naprawdę wnosiła coś nowego, a jak widać nie warto oceniać gry po okładce, bo naprawdę można się zawieść. Jednak gra wcale mnie nie wynudziła, a wręcz miałem radochę podczas przechodzenia i wątpliwości przy wybieraniu sprawcy. I chociaż potrafiłem wytypować prawidłowo za pierwszym razem, to wolałem się przekonać jakie są konsekwencje pomyłki bądź naszej opieszałości i niestety pod tym względem się zawiodłem. Nic dziwnego, że niekiedy ignorancja jest błogosławieństwem. Dlatego nie mogę postawić wyższej oceny niż 5 na 10. Może dałbym 6 albo nawet 7, gdyby przynajmniej zbieranie wskazówek i jeżdżenie w wyznaczone miejsca miało sens. Wolałbym nawet, żeby gra uznała, iż wytypowany przeze mnie sprawca, ten prawdziwy, nie może być tym prawdziwym sprawcą, ponieważ mam za mało powiązań, a sens ma bardziej ten strażak, który powinien ratować życie, a nie je odbierać i pomimo dobrego kombinowania byłaby to moja największa pomyłka. Przynajmniej wtedy przyjąłbym na klatę, żeby pomimo dobrych intencji, to ja jestem sam sobie winien, że nie potrafię oczyścić swojego imienia, a tak to gra daje mi do zrozumienia, żebym tylko prawidłowo wskazał, a ona sama zajmie się resztą. Szkoda, naprawdę szkoda. Biorę pod uwagę, że to gra pomniejszych twórców, ale niedopracowanych gier po prostu się nie wypuszcza. To tyle. Jeżeli chcecie dowiedzieć się paru ciekawostek z życia Francuzów, pośmiać się, zasmucić, powalczyć o życie i nic więcej nie robić, zagrajcie w Nightcall. Z kolei jeżeli szukacie gry faktycznie detektywistycznej, dzięki której będziecie zadowoleni z waszego wysiłku, to nic się nie stanie jak nie zagracie. A jeżeli mieliście styczność z samą grą, to możecie podzielić się z uwagami w komentarzach pod nagraniem, a jeżeli spodobała wam się recenzja, to proszę zostawcie łapkę w górę. Dziękuję za wysłuchanie, do zobaczenia.